Ok, dzień dobry. Dzisiaj zrobimy sobie obchód samolotu. Pokażę, jak to wygląda, czyli główne elementy, które są sprawdzane. Jest to robione przed każdym lotem i robi to albo kapitan, albo pierwszy oficer. Zazwyczaj ten pilot, który nie jest lecącym na danym odcinku. Ja zrobię to z latarką, żeby było widać, co dokładnie, na co dokładnie zwracamy uwagę. Ok, pierwszą czynnością, jaką zazwyczaj się wykonuje przy tej okazji, jest ustawienie ilości paliwa, jaką chcemy zabrać ze sobą na następny odcinek. Ustawia się to na tym panelu. Tutaj akurat powiedzieliśmy wcześniej, więc zostało to ustawione. Tu jest ilość paliwa, jaka obecnie jest w zbiornikach, a tu się ustawia ilość paliwa, jaką chcemy i to zostanie automatycznie, zawory się automatycznie zamkną w momencie, kiedy ta ilość paliwa zostanie dostarczona do samolotu. No i zaczynamy od tej strony samolotu, tak metodycznie, żeby obejść cały samolot dookoła. I sprawdzamy tutaj stan naszych przyrządów służących do zbierania danych z zewnątrz samolotu, czyli to jest taka chorągiewka od pomiaru kąta natarcia. Tu oczywiście są dwie, łącznie są trzy. Z tej strony są dwie, czyli jedną stronę dla kapitana, druga dla pierwszego oficera i jedna zapasowa, stand-byowa tak zwana. Tu są porty statyczne, wlot powietrza do wentylacji, awioniki, a tutaj są drzwi do przedziału elektroniki i taki zielony wskaźnik, czy przypadkiem nam się butla powietrza nie rozładowała z powodu nadciśnienia. A tutaj są następne przyrządy pneumatyczne, czyli dajniki ciśnienia całkowitego. On zbiera ciśnienie, tak zwane rurki Pitota. Także są dwie, stand-byowa kapitana, po drugiej stronie jest pierwszego oficera i port statyczny, ten w przypadku stand-byowy. Sprawdzamy zewnętrznie okna, czy nie ma jakichś uszkodzeń, a to jest pokrywa radaru. Także czy są zamknięte te latacz. Ja czasami mam problem z polskimi odnośnikami zatrzaski. Tutaj jest czujnik temperatury, również są dwa, a tu jedna z anten. I następne drzwi do panelu elektroniki, a tu jest podłączone zasilanie naziemne. W tej chwili widać tutaj w postaci takiego generatora, który ma około 100 kW z silnikiem dieslowskim. I tu z przodu sprawdzamy stan przedniego podwozia, opony, czy nic nie jest urwane, ułamane, czy przewody elektryczne, światła są nieuszkodzone. I idziemy na drugą stronę. Od przodu pokrywa radaru i zatrzaski z drugiej strony i te porty statyczne, ciśnienia statycznego, o którym wspomniałem, ciśnienia dynamicznego Pitot, następne drzwi do przedziału elektroniki, zewnętrzne drzwi samolotu po prawej stronie, tu następne porty statycznego ciśnienia, jak wspomniałem wcześniej, kapitana i pierwszego oficera. One są dwa, żeby zrównoważyć ewentualny boczny opływ samolotu, dlatego porty statyczne są po obydwu stronach samolotu. A tu jest wylot tego powietrza, które wlatuje z tamtej strony z chłodzenia systemu elektronicznego. I anteny. To na przykład jest antena od systemu ACARS antykolizyjnego. Cargo Door Selector za pomocą, tutaj jest umieszczona dźwignia, którą naziemna obsługa otwiera sobie te luki bagażowe. Następna antena, a tutaj jest spust wody z umywalek z przodu. Woda z umywalek jest odprowadzana na zewnątrz. Oczywiście jest to podgrzewane, aby nie zamarzło. Tutaj nasze światła antykolizyjne, wloty powietrza do chłodzenia systemu klimatyzacji, tak zwanych paczek. I następne drzwi, jest drzwiczki rewizyjne. Tu na przykład jest spust wody z samolotu, który się robi w przypadku postoju na silnym mrozie. No i sprawdzamy krawędzie natarcia. Tu wspomniany panel paliwowy. Wszystkie otwory rewizyjne są zamknięte i zabezpieczone. I stan przedniego podwozia. Czy przewody ewentualnie nie są widoczne, jakieś uszkodzenia hydrauliczne, elektryczne. I nasze koła oczywiście sprawdzamy. Czy nie ma nadmiernego zużycia. Tutaj taka ciekawostka, często koła są, zobaczymy czy to, tak, to są koła tak zwane nalewki. Czyli proszę sobie wyobrazić, jak wysokiej jakości technologia jest stosowana przy odnawianiu takich kół, bo to są koła, które muszą wytrzymać do
około 360 km na godzinę i jedno 30 ton, ponieważ oczywiście samolot musi być zdolny do wylądowania i kołowania na jednym, a na jedną stronę samolotu trzeba nawet więcej jak 30 ton, ponieważ na przednim kółku jest znacznie mniejsze obciążenie. A tutaj mamy nasze 14-tłoczkowe zaciski hamulcowe. Oczywiście jednocześnie pracuje tylko jeden system, w związku z czym połowa ich 7 i wskaźniki zużycia tarcz hamulcowych i klocków. Jeśli ten wskaźnik z tej strony się schowa, to znaczy, że w tej chwili jest hamulec postojowy zaciągnięty, to znaczy, że już nastąpiło zużycie graniczne i należy to planować wymianę tego. No i tak jak powiedziałem, metodycznie dookoła sprawdzamy wszystkie klapy, drzwiczki na silniku, czy żaden zatrzask nie jest otwarty. Stan pokrywy silnika, engine cowl, znowu szukamy jakiegoś polskiego określenia, łopatek, czasem piórnie widać po uderzeniu ptaki. I idziemy z drugiej strony silnika. To są drzwi, które się otwierają, takie duże w przypadku użycia rewersu, również powinny być zabezpieczone. Tak jak wspomniałem, tutaj jest element łączący pylon tak zwany skrzydeł z silnikiem i krawędzie natarcia. Tu jest podłączone paliwo, w tej chwili się tankuje. Około 700 litrów na minutę, zależy od ciśnienia. A tu jest taki gumowy wskaźnik, który pęknie w przypadku, gdy było naciśnienie w zbiorniku paliwa. Trzeba uważać, jak się przechodzi. Paliwo jest brane, jak widać, z podziemi. Tu są rurociągi pod płytą lotniska i ten samochód, który tu jest, to jest tak naprawdę tylko pompa, która dostarcza paliwo do samolotu z tego rurociągu podziemnego. I również krawędzie natarcia. To jest odpowietrzenie zbiorników paliwa, które się znajdują w skrzydłach. I niestety popełniłem malutki błąd. Muszę poprosić, żeby włączył kolega światła, ponieważ światła należy też sprawdzić. Moment. No właśnie, tak dajemy znak, żeby kolega włączył światła i w tej chwili możemy kontynuować. Czyli mamy zielone po prawej stronie i czerwone po lewej, białe z tyłu. A tu jest następny element gumowy. Taka membranka, która pokazuje, gdyby się w zbiorniku zdarzyło podciśnienie, to napęknie. A to są odgromniki nasze, których jest pełno na końcówkach skrzydeł, wzdłuż całego skrzydła, które odprowadzają napięcie statyczne, które mogłoby się pojawić na samolocie w przypadku przelatywania przez jakichś okolicach chmur burzowych, ale nie tylko. I silnik od tyłu, koła od tyłu, stan podwozia i tu czy wszystkie drzwiczki są zamknięte. To jest na przykład taki maszt, który służy do odpowietrzenia kanałów paliwowych, jeśli tam był jakiś wyciek, który się pojawi. A to jest na przykład jedna z drzwi hydrauliki, panelu hydrauliki, których jest 3. Następna antena, to są anteny radiowysokościomierza, 4, 2 nadawcze, 2 odbiorcze. Następny panel do otwierania drzwi bagażowych i takie malutkie drzwi bagażowe, które są takim dodatkową powierzchnią na jakiś bagaż czy jakiś towar. A to jest klapa wylotowa wentylacji z całego samolotu, którą reguluje się ciśnienie w samolocie. I tutaj pan dostarcza w tej chwili świeżą wodę do samolotu. A to jest maszt, którym się odprowadza wodę z umywalek z tylnej części samolotu. Następne drzwi rewizyjne do tylnej przestrzeni. Tutaj akurat za tymi drzwiczkami są te słynne czarne skrzynki. I statecznik poziomy, jego stan ogólny, czyli nie ma żadnych uszkodzeń. W tej chwili dzięki Bogu jest cisza z tyłu, ponieważ wyłączony jest APU, czyli taki dodatkowy silniczek, który znajduje się tu w tej części, który służy nam do dostarczania sprężonego powietrza i elektryczności w przypadku, kiedy nie jesteśmy podłączeni do żadnego źródła na ziemi i nasze silniki nie pracują. To też nam pozwala uruchomić silniki oczywiście. I tutaj, jak wspomniałem, biała lampka z tyłu i dodatkowo jeszcze statecznik jest podświetlony takimi światłami, które znajdują się na stateczniku poziomym.
Stan statecznika poziomego z drugiej strony, krawędzi natarcia. Tutaj są postawione, jak widać, schody do tylnej części samolotu. I to jest ten panel, którym się uzupełnia wodę w samolocie do użycia w łazienkach, ubikacjach. I stan przedniego, przepraszam, lewego podwozia. Również stan zespołów hamulcowych, opon. Airbus jest wyposażony w większość egzemplarzy w dodatkowo takie wentylatory, które pomagają schłodzić hamulce po lądowaniu, ale główny powód tego jest taki, że nie tak jak w Boeingu, w tej części, gdzie się koła chowają, tutaj w Airbusie nie ma żadnego czujnika temperatury. W związku z tym nie jesteśmy w stanie wykryć pożaru w tej części, dlatego jest limit temperatury na elementach hamulcowych do startu, żeby w przypadku wycieku z hydrauliki ta hydraulika się nie zapaliła nam. Tylna część podwozia, oczywiście jak wspomniałem, odgromniki, oczywiście z tej strony też. Te takie wystające części spod spodu to są miejsca, gdzie jest schowany mechanizm wysuwania klap. I tu z tej strony także te gumowe wskaźniki nadciśnienia. I jak wspomniałem, po lewej stronie czerwone światło. I stan natarcia krawędzi po lewej stronie, na lewym skrzydle krawędzi natarcia. Tu także są te drzwi takie duże na silniku odwracaczy ciągu. Ja tak czasami się zająknę, ponieważ szukam polskiego odpowiednika. Niestety na co dzień posługujemy się głównie angielskimi i dlatego czasami ciężko mi w jednej sekundzie znaleźć polski odpowiednik. I stan engine go, tu też nie wiem jak to nazwać po polsku, tej części wlotowej jakby do silnika, też nie powinno być żadnych uszkodzeń. Stan łopatek, czy nie ma jakichś gnieceń, zniekształceń od uderzenia w coś twardego. I krawędzie natarcia od wewnętrznej strony silników, stan pylonów, czyli tych części łączących skrzydło z silnikiem, czy wszystkie drzwiczki są zamknięte, wszystkie zatrzaski. I stan podwozia, lewej strony podwozia od przodu, przewody hydrauliczne, elektryczne, wskaźniki zużycia klocków. Tu jest, jak widać, nowa opona założona w tej chwili. Tutaj taka ciekawostka również, to jest nasze światło do lądowania, które się wysuwa w momencie, kiedy potrzebujemy go użyć. W Boeingu te światła do lądowania, te główne, są w krawędzi natarcia. No i to by było na tyle. Wracam do samolotu. Ponieważ jestem pilotem monitorującym na tym odcinku, muszę przygotować resztę dokumentacji. Jeszcze korzystałem z okazji, ponieważ w międzyczasie podłączyli nam tutaj taki samochód, można nazwać ciągnik, który służy do wypychania samolotu. Jak widać, na tego dyszla będzie samolot wypychany do tyłu. Po wypchaniu uruchomimy silniki, do przodu już się będziemy poruszać o własnych siłach. Czasami jest to inne urządzenie, tutaj nie widzę w tej chwili, które jest to jakby taki ciągnik, który podnosi przednie kółko samolotu. Ale to może przy następnym jakimś odcinku się uda takie coś spotkać. Oczywiście ten dyszel, jak widać, jest dość masywny, z kolei ma bezpieczniki tutaj, czyli te bezpieczniki ulegną zerwaniu w przypadku jakiejś zbyt dużej siły, aby nie uszkodzić przedniej goleni podwozia.